Czy kamper to tylko łóżko, szafki, kuchenka, lampki, zbiornik na wodę, no i jeszcze jakiś akumulator i może panel na dachu? Wiele ludzi zastanawia się nad zbudowaniem kampera samemu, ale nie zawsze wiedzą od czego zacząć. Nie zawsze wiedzą, jak porządny kamper powinien wyglądać i jakie mieć wyposażenie, a tym bardziej, jak takiego kampera zbudować, zwłaszcza patrząc od strony niewidocznych drobiazgów. Dziś będzie budowa kampera w pigułce. Zapraszam. Budowa kampera w pigułce, a bardziej pigułę, bo film będzie trochę dłuższy niż zwykle. Taka duża piguła, ale podzielona na bloki, gdyby ktoś chciał w przyszłości oglądać tylko konkretne fragmenty i tematy. Teraz powinna pojawić się plansza z mini spisem treści, czy tam listą, jak to woli, tematów i czasem, od której minuty o czym opowiadam. Tak więc budowa kampera w pigułę z taką mapą czasu. Wystarczy dokonać skoku i słuchacie tego, co Was interesuje. Magia. W sieci aktualnie jest tysiące porad i zapewne grube tysiące filmów. Dziś bardzo łatwo nagrywa się filmy, ale już gorzej z treścią merytoryczną, wiedzą, a tym bardziej praktyką. No cóż, takie czasy, że wystarczy tylko nacisnąć czerwony guzik i już można mówić do tysięcy ludzi. Gdy ja podejmowałem decyzję o tym, żeby zbudować mojego kampera, było to około roku 2012, choć pierwsze pomysły związane z budowaniem kampera zaczynały kiełkować już w 2010 roku, to nie było tylu informacji co dziś, ale na plus nie było też aż tylu błędnych informacji, których twórcy i dziś idą w ilość, a nie jakość. No bo tak, nawet na chłopski rozum. Jak można udzielać rad na temat jakichś rozwiązań, jak samemu się coś właśnie zrobiło pierwszy raz i się udało? Firmy potrzebują czasem długich okresów testów. To, że się udało, nie świadczy jeszcze, że materiał nadaje się do prezentacji. Jako ciekawostka, no może okej, ale jako materiał szkoleniowy? Serio? W sieci dziś jest cała masa informacji na każdy temat. Tworzona przez starszych, przez nastolatków, przez ludzi z wiedzą, praktyką, ale niestety też ludzi, którzy nie mają za bardzo pojęcia o tym, co robią. Ktoś coś obejrzał, teraz kopiuje i nagrywa film. I tak to się często kręci. Ale ważne, żeby materiał poszedł w sieć, bo będą lajki i suby i może coś z tego wyjdzie i będę znany. To jest dzisiaj priorytetem. A informacji jest cała masa, do tego często sprzecznych ze sobą, bo dziś wiele filmów powstaje dzięki sponsorom i nie zawsze będzie to wiedza oparta o rzetelne testy. Po prostu macie kupić konkretny produkt czy wyposażenie i już, bo twórca filmu do tego namawia. A najlepiej jak jeszcze klikniecie link pod filmem i kupicie dokładnie to, co jest polecane. To, czy to się sprawdzi, dziś nie ma znaczenia. Nikt nie pyta, czy ktoś tego używał dłuższy czas, czy spędził on rok w podróży z tym wyposażeniem, bo kto by czekał rok z publikacją filmów. Samo budowanie to też nie jest tylko wstawianie szafek, jak wielu myśli. No można i tak. I zawsze jest to jakaś alternatywa na wakacyjne wyjazdy i nawet bardzo miła alternatywa. No coś o tym wiem, bo na takie wyjazdy z samochodem wyruszałem już i ponad 30 lat temu. No może bez szafek, ale z kuchenką czy namiotem i jakimś tam biwakowym wyposażeniem. 30 lat temu przyczepki kempingowe nie były w Polsce za bardzo popularne, a kampery poza wyjątkami prawie w ogóle. Częściej był to namiot i cały kempingowy zestaw ładowany do bagażnika. No ale dziś, jeśli ktoś planuje zbudować mobilny dom i wykorzystać takiego kampera jako dom do mieszkania i podróżowania na dłuższy czas, no to niestety same, nawet najładniej wykonane szafki nie wystarczą.
Zanim ja zacząłem budowę, to niemal rok przygotowywałem się z całym projektem i dobieraniem komponentów do mojego kampera. Czytałem różne fora, rysowałem projekty, zbierałem wiedzę o materiałach, technologiach, weryfikowałem to z moją 20-letnią praktyką w dziedzinie budownictwa i wykańczania wnętrz oraz w dziedzinie elektroniki, elektryki. Porównywałem materiały domowe, które używałem, z tymi stosowanymi do budowy kamperów czy jachtów. Szukałem złotego środka dla siebie, szukałem rozwiązań, które mogłyby mi dawać niezależność. Już dekadę temu postanowiłem, że mój kamper nie będzie bazował na urządzeniach zasilanych gazem LPG, bo tak jest we wszystkich, nawet obecnie nowych kamperach. Wszystko zasilane jest gazem LPG i to klient później płaci za ten gaz. A jeśli klient mieszka w kamperze cały rok, no to płaci i płaci bez końca. Ja już wtedy postanowiłem, że u mnie gazu nie będzie, ale mój kamper za to będzie miał ogrzewanie podłogowe, wodne, będzie miał super izolację, będzie niemal praktycznie wszystko oparte o zasilanie prądem, który będzie za darmo dawało mi słoneczko, albo alternator podczas przejazdów z plaży na inną plażę. Brzmi jak marzenie? Ja to zrealizowałem i tak żyję od niemal dekady na pełny etat, bo w dużej części to się wtedy udało. Ale kolejne lata praktyki sprawiły, że głód samowystarczalności rósł i z każdym kolejnym projektem stawałem się jeszcze bardziej niezależny. Chciałem więcej urządzeń na pokładzie, chciałem piekarnik, elektryczny czajnik, klimatyzację i tak dalej. Aktualny kamper, w którym mieszkamy 3 lata, jest można powiedzieć, praktycznie całkowicie samowystarczalny. Daje niezależność na długi czas i właśnie o tym opowiadam na tym kanale. Przez ostatnie 10 lat dzieliłem się tą wiedzą na moim blogu, na którym jest kilkaset wpisów o samej tylko budowie i tematyce budowy, kolejne setki o takim życiu trochę poza systemem, nie zliczę ile już o samych podróżach. Ogromny magazyn wiedzy i praktyki, którą teraz dzielę się z Wami tutaj na moim kanale YouTube. Co teraz w 2023 roku mogę Wam zaoferować? Mogę nie tylko nauczyć Was, jak zbudować profesjonalnego kampera, ale takiego kampera, który może naprawdę stać się domem na długi czas, domem, który może być samowystarczalny, bez kompromisów, który może zapewniać komfort mieszkania na długie miesiące, a może i lata przy niemal zerowych kosztach. Ja tak żyję, jak wspomniałem, od niemal dekady i na nic się nie zanosi, abym to chciał zmieniać. Ale wracamy do budowania waszego idealnego, całorocznego, samowystarczalnego domu, kampera. Chociaż większość tej wiedzy może przydać się również przy budowie na przykład tiny house czy innego mobilnego albo nawet niemobilnego domku. No to zaczynamy. Na początku musicie wiedzieć, czego chcecie. Czy chcecie wyruszyć w świat, czy tylko żyć poza systemem, na ile tylko się da. Jak będziecie zdobywać jakieś środki do życia, czyli na przykład pieniądze na jedzenie, czy paliwo, jeśli będą to podróże. Jeśli planujecie zbudować kampera, a nie osiedlić się gdzieś na stałe, to będzie do tego potrzebny pojazd. Najczęściej wykorzystywane do budowy kamperu są auta dostawcze, tak zwane vany. Mamy wtedy pojazd i sporą przestrzeń bagażową, w której można zbudować mały domek. Ściany już są, wystarczy je tylko dobrze zaizolować i można zaczynać budowę. O wszystkich aspektach szczegółowo możecie dowiadywać się z poszczególnych części mojego darmowego poradnika, jak zbudować kampera, ale tutaj dziś w tej części będzie w pigułce, bo dobrze jest wiedzieć też ogólnie, jakie wyzwania będą przed Wami. No więc w zależności od Waszego budżetu dobrze jest celować tak z wyborem pojazdu, aby był on w najlepszym możliwym stanie technicznym. Nie tylko blacharka, jeśli będą drobne miejsca z korozją, ja bym nie dyskwalifikował takiego egzemplarza na starcie. Zwłaszcza jeśli będziemy chcieli zmienić kolor lub lakier na jakiś lepszy, jakiś inny. O tym opowiadam bardziej szczegółowo w jednym z odcinków wspomnianej serii o budowie kamperów. Jakby nie było, priorytetem jest wybór bazy w stanie technicznym zadowalającym nas. Najlepiej byłby nowy, no oczywiście, ale wiadomo. Następnie oczywiście trzeba naszą przyszłą bazę przygotować do budowy. Zanim zaczniemy izolować naszego kampera, dobrze będzie przygotować wewnętrzne elementy blacharki i nadwozia.
I jeśli, zewnętrzne oczywiście też, jeśli są jakieś miejsca, którymi trzeba się zająć, robimy to teraz. Korozję czyścimy do błyszczącej blachy. Lub jeśli używamy specjalistycznych konwerterów rdzy, można wyczyścić na maks ile się da i je zastosować. Ja stosowałem 3 różne i nie wszystkie są idealne. Warto zwrócić uwagę na warunki atmosferyczne, wtedy nigdy przygotowujemy naszą blaszaną powłokę. Bardziej szczegółowo będzie oczywiście o tym odcinek, gdzie pokażę, jak ze złomka zrobić błyszczącego domka, bo no nie da się nawet w 15 minut opowiedzieć o wszystkim. Najważniejsza sprawa jest taka, że zanim zaczniecie izolować, to trzeba przygotować powierzchnię. Później będzie to już praktycznie niewykonalne. Po przygotowaniu powierzchni dobrze jest, jak ja to mówię, wstępnie oszkieletować naszego kampera i zrobić wzmocnienia pod na przykład przyszłą podłogę czy punkty montażowe naszych mebli. Gdy już położymy izolację, to będziemy mieli ten punkt prac utrudniony. Warto też jeszcze na tym etapie przemyśleć montaż ewentualnych dodatkowych foteli, bo gdy kamper będzie już zaizolowany, to ten etap będzie również utrudniony. Fotele będą musiały być zamontowane bezpośrednio w punktach do tego przeznaczonych i zgodnie z wszystkimi wymogami. Dopiero później możemy je, jak to mówię, obudować. No, ale to dotyczy tylko przypadków, gdy planujemy dodawać lub zmieniać miejsca siedzące z pasami. Na tym etapie, czyli zanim położymy naszą izolację, dobrze jest też zgodnie z naszym przyszłym planem wykonać montaż okien oraz innych niezbędnych elementów zewnętrznych, jak na przykład markiza czy uchwyty do paneli dachowych. Jeśli będą to panele szklane, czyli dość ciężkie, to warto jeszcze teraz je zamontować i zrobić wzmocnienia od wewnątrz. Jeśli nie mamy paneli na tym etapie budowy, no to można będzie później zastosować na przykład nitonakrętki i też jest to dobre rozwiązanie. Nie jest tak, że montaż paneli będzie trudniejszy po zaizolowaniu, ale jest to etap, na którym jest to łatwiej zrobić po prostu teraz. Jeśli ktoś planuje montować jakieś anteny do ogłupiacza, na przykład tak zwane satelitarne, to również jest to najlepszy czas. Chociaż akurat te odradzam montować w ogóle, a telewizor wywalić po prostu na śmietnik. Ale to indywidualna sprawa każdego z Was. Ja tylko tu udzielam rad praktyka. Wielu ludzi zapewne będzie też chciało zamontować markizę. Jeśli teraz tego nie zrobicie, no to później też będziecie mieli z tym problem. Gdy już będzie izolacja i wykończenie i trzeba będzie kombinować z jakimiś wzmocnieniami lub wycinać częściowo izolację. Ostatecznie markizę można będzie również zamontować na kątownikach, które będą zamontowane na nitonakrętki. No to jest taka ostateczność, powiedzmy, ale jest to wykonalne. No nitonakrętki to takie świetne rozwiązanie w wielu przypadkach. No ja stosuję je namiętnie od budowy pierwszego kampera. Muszę również wspomnieć tutaj o montażu wszystkiego, co planujemy zamontować pod autem. Czy będą to dodatkowe zbiorniki, czy no inne rzeczy, jakieś może uchwyty, może coś, nie wiem, co tam macie w planach jeszcze. Tak, no to jest właśnie ten dobry moment na to. Zwłaszcza jeżeli musimy te uchwyty, czy jakieś zaczepy montować poprzez podłogę, to jest to lepiej wykonać w tym momencie, gdy nie mamy jeszcze izolacji i nie mamy jeszcze tej naszej podłogi. Również gdybyście planowali montaż na przykład zapasowego koła na tylne drzwi, no to bez wzmocnienia drzwi od wewnątrz, teraz w tej chwili, gdy nie mamy izolacji i jest łatwiej, no to takie koło nie będzie bezpiecznie zamontowane, więc lepiej jest to zrobić teraz. Nie będę oczywiście tutaj wspominał w tym momencie o całym przygotowaniu zewnętrznym pojazdu, no bo tutaj jest tak, że no dużo lepiej byłoby to wszystko zrobić też właśnie przed pracami, które zaczniemy wykonywać wewnątrz, ale nie jest też oczywiście na przykład takie lakierowanie czy jakieś prace zewnętrzne no niewykonalne, nie są niewykonalne nawet gdy już sobie byśmy powiedzmy nawet mieszkali w takim kamperze. Także jest lepiej to tak zrobić, ale powiedzmy te rzeczy, o których wspomniałem, są takie bardziej priorytetowe i trzeba mieć to na uwadze.
Jeśli chodzi o izolację, o co często ludzie mnie pytają w prywatnych wiadomościach, to najchętniej polecałbym każdemu pianę zamkniętokomórkową, ale jest to izolacja, której sami niestety nie położymy. Tu już jest potrzeba, by skorzystać z oferty firmy, która takie izolacje robi. Ale jedna uwaga. Większość firm robi takie izolacje w domach, czy jakichś budynkach, halach. I jeśli nie robili tego w pojazdach, to możecie być niemile zaskoczeni, bo blacha po wystygnięciu piany może zamienić się w, jak ja to nazywam, baleron lub jakieś takie mieć nierówności typów, czy wklęsłe miejsca. Widziałem wiele razy tak zaizolowane kampery i wiem jedno. Trzeba naprawdę porządnego fachowca do takiej izolacji. Trochę łatwiej i mniejsze ryzyko jest, gdy samochód będzie izolowany pianą otwartokomórkową. No i oczywiście taniej. Niestety polski rynek jest specyficzny, zresztą nie tylko polski, i wielu pianiarzy bije pianę, że stosują pianę zamkniętokomórkową, podczas gdy naprawdę jest to otwartokomórkowa. Klient i tak przecież nie pozna, bo się nie zna. Jeśli natomiast chcemy sami izolować, to mamy poza pianą kilka opcji. Można wykorzystać pianę w puszkach, tak zwaną montażową, i tu mamy do wyboru kilka firm, ale wszystkie piany są otwartokomórkowe. Z zamkniętokomórkowych chyba tylko Soudal oferuje jeden rodzaj, ale jest ona niskoprężna i cięższa. Ja osobiście nie znam nikogo, kto izolował taką pianą, tym Soudalem na przykład. Jest to nieopłacalne pod każdym względem. Ja używałem oczywiście tej piany, ale jedynie do montażu, na przykład brodzika czy czegoś tam w pojeździe. Poza pianami mamy do wyboru jeszcze kilka opcji. Będzie to styropian, styrodur, różne wełny, takie w bloczkach. Można też użyć do izolacji wszelkich takich mat typu bitmat, które dodatkowo super izolują akustycznie. Dobrą izolacją jest również wełna mineralna i po naszych drogach jeździ dziesiątki tysięcy, jak może nawet nie miliony, tak zaizolowanych pojazdów, nie tylko kamperów, ale nawet wiele marek samochodowych stosuje różnego rodzaju wełny do izolacji swoich pojazdów, również od strony akustycznej, bo wełna jest przy okazji niezłym takim izolatorem akustycznym. Ja stosowałem i pianę, i wełnę z małą uwagą, że i stosowałem również oczywiście maty te akustyczne, te do car audio, na przykład Bitmat, które poza akustyczną izolacją świetnie izolują też termicznie. No i jak wspomniałem, tą wełnę, tylko z małą uwagą, zawsze pakowaną szczelnie w woreczki, aby nie zatrzymywała wilgoci, no i nie mylić z tak zwanym bzdurnym gadaniem, że wełna mineralna pije wodę, bo minerały nie piją wody. Bardziej tu chodzi o brak wentylacji, aby ewentualna woda mogła odparować, jeżeli na przykład by się gdzieś skondensowała. Jeżeli mamy szczelne woreczki, no to one załatwiają temat, no bo po prostu wilgoć nie wchodzi do nich. No i chyba, że będziemy w jakimś bardzo mokrym okresie te woreczki nasze zamykali. No i jeżeli zrobimy taką izolację dobrze, mamy szczelne woreczki, no to nic nie wchodzi, nic nie wychodzi. Chociaż takie izolowanie jest bardzo pracochłonne i w sumie nie polecam komuś, kto chce kampera zbudować w miarę szybko. Ja poza izolacją, jaką bym nie zastosował, zawsze na koniec i tak stosuję jeszcze jakąś paroizolację. Często był to Alufox, albo jakaś inna folia aluminizowana. Izolacja to ważny temat w naszym przyszłym domku, bo dobrze wykonana pozwoli oszczędzić dużo pieniędzy na późniejsze ogrzewanie, czy też potencjalne naprawy, gdy popełnimy błędy. O izolacji oczywiście będzie osobny odcinek. Gdy już mamy zaizolowanego kampera, to możemy go zabudowywać wedle naszego projektu. I wielu ludzi popełnia na etapie izolacji błąd. I już wtedy układa wszystkie kable pod przyszłą elektrykę, do tego nie zawsze dobrane przekrojem do przyszłych odbiorników czy hydraulikę. Jak ja to robię? Fakt, część instalacji umieszczam na etapie izolowania,
Ale w bardziej zaawansowanym kamperze nie da się wszystkiego na tym etapie umieścić w ścianach i nie jest to do końca dobre, bo to skomplikuje przyszłe możliwości rozbudowy takiej instalacji. No dobra. Załóżmy, że już mamy część izolacji wodnej i elektrycznej rozmieszczonej, wstępny szkielet i wzmocnienia również już są zamontowane, a izolacja już położona. Jesteśmy na etapie zabudowy. Zakładam to oczywiście, że macie już wstępny projekt waszego przyszłego domu, znacie jego układ, bo przecież interesowaliście się tematem jakiś czas i przynajmniej obejrzeliście wiele różnych kamperów i konfiguracji. Macie też już izolację, zamontowane zewnętrzne sprzęty i okna oraz sklejkę na podłodze. Wybór sklejki nie zawsze może być prostym zadaniem. Ja preferuję położyć na podłodze sklejkę wodoodporną, z tym, że ta wodoodporność to też często jest tylko nazwą. Po prostu producent zastosował inne kleje, ale drewno w sklejce jest nadal drewnem i można się zdziwić czasem. Lepiej zastosować sklejkę tak zwaną żeglarską. W Wielkiej Brytanii kupowałem taką na podłogę. No inną możliwością jest zastosowanie sklejki stosowanej w transportach. Wygląda trochę jak taka plastikowa i jest dużo bardziej odporna na uszkodzenia i rysy, a przy okazji praktycznie nie wchłania wody. Taką mam w obecnym kamperze. W poprzednim zastosowałem tą żeglarską, a w pierwszym wodoodporną. Nie polecam na podłogę stosować miękkiej sklejki z tych drzew egzotycznych, bo może ona za bardzo pracować. I aby tego uniknąć, trzeba dać jej grubszy po prostu arkusz zastosować lub dać więcej wzmocnień pod nią, co znów ma swoją wagę. No i finalnie wyjdzie na jedno. No i jeszcze jedna ważna sprawa, bo teraz jest ten moment, w którym dobrze jest zadecydować, czy na podłodze, jeśli damy wykładzinę PCV, to będzie ona na całej powierzchni, czy będziemy się później bawić w docinanie, co nierzadko może się nie udać, żeby zrobić to dokładnie. Ja wybieram położenie wykładziny na tym etapie na całej powierzchni i po prostu od tego momentu trzeba zacząć po prostu trochę bardziej uważać z narzędziami czy z wszystkimi rzeczami, które robimy, żeby jej po prostu podczas całej budowy nie uszkodzić. Troszeczkę trudniejsze to jest niż docinanie później, jeżeli chodzi o zadbanie o jakość powierzchni tej wykładziny. No i ja zalecam zabezpieczyć ją jakimiś kartonami lub dedykowanymi do takich prac wykończeniowych odpowiednimi arkuszami z dowolnego materiału. Można nawet kupić to w Polsce, widziałem i w Mrówce czy w jakichś różnych sklepach i dość tanie są takie arkusze, więc ja to stosowałem i to rozwiązuje w dużym stopniu problem z uszkodzeniami naszej przyszłej wykładziny. W zależności od projektu dobrze zacząć od większych rzeczy, czyli na przykład szkielet łóżka czy ściany. Wtedy też rozprowadzamy pozostałe elementy instalacji wodnej oraz wiązki kabli pod przyszłą instalację elektryczną. Ja zawsze stosuję zasadę, że kable są puszczane w korytkach lub szynach po obu stronach kampera albo w peszlach. I mam możliwość dołożenia nawet po roku czasu nowych kabli, gdybym wpadł po prostu na pomysł jakichś upgrade'ów lub chciał coś przebudować. O ile niektóre z kabli instalacji elektrycznej, jak na przykład te łączące alternator z akumulatorami zabudowy, można puścić również pod autem, o tyle jeśli nie chcecie mieć niespodzianek zimą z zamarzniętą wodą w rurkach, to węże instalacji wodnej nie umieszczajcie pod izolacją. Ja tak nigdy nie robię i dzięki temu mogliśmy korzystać z prysznica nawet przy minus 25 stopni na zewnątrz. Cała instalacja działała bez zarzutów, nawet przy takich mrozach. Jedyny wymóg to oczywiście otwarcie zaworu szary i podstawienie jakiegoś wiaderka lub dosypanie soli, chociaż przy minus 25 się to może nie sprawdzić, bo trzeba było chyba bardzo dużo soli dosypać do takiego zbiornika. Ja dodatkowo po każdej kąpieli dosypywałem do syfonu trochę soli lub wlewałem trochę zimowego płynu do spryskiwaczy, taki na minus 20. No i taki lifehack na zimę. Jeśli syfon jest zbyt blisko podłogi lub poniżej i żadnych problemów wtedy nie ma. A staliśmy ponad miesiąc koło Białki Tatrzańskiej 2 zimy temu,
przy niemal cały czas minus 15, czasem do minus 20, tam rekord minus 25 temperaturach nocami. Także kamperek przeszedł testy perfekcyjnie i przy takich mrozach. Ale wracamy do zabudowy. Czyli znacie już układ, jaki chcecie mieć w swoim kamperze i trzeba jakoś zabudować tutaj te meble. Tu opcji znów mamy kilka. Można w najtańszej wersji użyć płyt meblowych, dosłownie z jakiejś Castoramy czy Obi, ciętych na metry. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę, że będą to bardzo ciężkie ściany, ale jeśli projekt nie będzie zakładał wielu pomieszczeń i mebli, to jest to jakieś rozwiązanie, tym bardziej, że takie płyty już mają jakiś kolor czy wzór i jedyne, na czym trzeba się skupić, to wykończenie brzegów. Znam ludzi, którzy tak zbudowali kampery, ale są to przykłady jedynie kamperów na wakacje. Jeśli planujemy mieszkać w takim kamperze, to zabudowa powinna być maksymalnie lekka, jak to najlżejsza, jak to tylko możliwe, bo przecież do życia potrzebujemy więcej tak zwanych gratów niż na wakacje, a wszystko waży. Ja zawsze używam super lekkich materiałów, jak lekkie sklejki z drzew egzotycznych i to często w najmniejszych grubościach. Obecny kamper jest niemal cały wykonany w oparciu o lekką sklejkę 3 mm, grubość 3 mm. No i arkusz takiej sklejki, jak kupowałem, który miał wymiary 2,5 metra na 125 cm, no to taki arkusz ważył zaledwie 5 kg, 5,1 kg. Poprzednie kampery budowałem w oparciu o sklejkę 4 mm, bo akurat budowałem je w innych krajach. Jedynie fronty szafek zawsze w kamperach robię 10 mm z lekkiej sklejki, no bo jednak drzwiczki szafek czy fronty no muszą mieć jakąś swoją sztywność. Ja buduję kampery w oparciu o takie materiały. Najpierw buduję oczywiście szkielety ścian czy mebli i na to daję taką super lekką sklejkę o właśnie grubości np. 3 mm. No a finalnie wykończyć można ją dosłownie w dowolny sposób wedle preferencji. No o tym też oczywiście będę mówił bardziej szczegółowo w dedykowanym odcinku. No wiadomo, gdy już zaczynacie zabudowywać swój przyszły domek, to oczywiście musicie pamiętać, aby zgodnie z własnym projektem zamontować prawidłowo i bezpiecznie takie rzeczy jak wewnętrzne zbiorniki, na przykład z wodą, akumulatory, czy w wydzielonej części czasem dość ciężkie komponenty i urządzenia elektroniczne, jak na przykład przetwornice czy inne kontrolery. No, w zależności od tego, jakiej mocy chcecie te urządzenia kupić, to mogą one czasami ważyć sporo kilogramów. Trzeba również pamiętać o przestrzeni dla tych urządzeń. No i oczywiście będę o tym opowiadał bardziej szczegółowo, jak już będę robił o tym odcinek, bo takie urządzenia nie lubią, co teraz muszę wspomnieć od razu, nie lubią być w szafkach, gdzie będziemy mieli również takie inne rzeczy. Najgorzej na przykład w szafce z odzieżą, która kompletnie blokuje wentylację i chłodzenie takich urządzeń. Tego nie robimy. O tym musimy pamiętać, ale będę mówił o tym jeszcze wiele razy i będę to przypominał. Taka sama zasada dotyczy również montażu na przykład butli gazowej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Bo możliwe, że ktoś będzie wolał mieć kuchenkę gazową, tak jak my, zamiast indukcyjnej, chociaż indukcję mógłbym zamontować, no ale ja nie chcę indukcji, no i wybrałem butlę. Butla musi być zamontowana bezpiecznie, nawet taka mała do samej kuchenki wystarczy i musimy pamiętać o otworach wentylacyjnych w podłodze przy niej. A jeszcze lepiej, jak taka butla będzie na przykład w jakiejś osobnej szafeczce. Jeśli chodzi natomiast o ściany, ja preferuję użycie takiej cienkiej sklejki 3 mm na wszystkie ściany. Te za meblami również. Wiele firm, a tym bardziej prywatnych majsterkowiczów, często zostawia wnętrza szafek niewykończone, no bo przecież no tam nic nie widać, no nie? Nawet jak się otworzy, to są jakieś graty, no i nie widać. No to można nic nie dawać, no nie? Nie zalecam również stosowania przy większych projektach gotowych mebli z marketów, na przykład IKEA czy innych. No chyba, że cały kamper to będzie jedna szafka kuchenna, ale spotkałem się z takim partactwem, że cały max długi dostawczak był zabudowany szafkami z IKEA i na zewnątrz po prostu najzwyczajniej obite boazerią. Partactw często jest więcej, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. To są niepotrzebne dziesiątki kilogramów,
które ograniczą nam później w przyszłości możliwość zabrania swojego domowego wyposażenia. No bo niestety, no mamy jakiś tam limit, te 3,5 tony na przykład, no i takie ciężkie meble, no to nie jest najlepszy kierunek. Łazienka to najczęściej łączona przestrzeń kabiny prysznicowej i toalety. Czasami ktoś montuje jeszcze malutką umywalkę. Czy umywalka jest przydatna, czy nie, trudno mi odpowiedzieć, bo zależy od każdego indywidualnie. Ja w pierwszym kamperze, którego miałem 6 lat, a mieszkałem w nim 5 lat, elektrycznie wysuwaną umywalkę miałem taką, która na czas, gdy nie była potrzebna, chowała się do ściany. To było zajebiste rozwiązanie. Ale jeśli umywalka miałaby być na stałe i już i tak ograniczonej przestrzeni łazienki, to ja nie do końca widzę sens jej montażu. Oczywiście każdy sam robi i decyduje, co chce mieć w swoim kamperze, no ale jednak w tym miejscu, gdy mamy taką ograniczoną przestrzeń, to idealnie sprawdza się po prostu kuchenny zlew jako umywalka. No, ile ktoś nie jest oczywiście brudasem, który ma zawsze zlew pełny brudnych garów i jakichś naczyń. Jeśli chodzi o toalety, natomiast to ja do tej pory stosowałem toalety chemiczne Tedford z zewnętrzną kasetą, czyli takie do zabudowy stałej. Zawsze to większa wygoda z opróżnianiem takiej kasety niż noszenie jej przez pół kampera i rozpinanie tej naszej toalety na dwie części, jeżeli takie przenośne sobie ktoś zastosuje. Czyli zalecam toaletę na stałe zamiast takiej, o którą można się na przykład potknąć pod prysznicem albo się przewróci podczas hamowania, bo takie przypadki też się zdarzają. W 2019 roku natomiast kupiłem pierwszy raz na testy toaletę separacyjną marki Separate Villa, z serii tam był model 9000. Dość duży taki kolos jest, ta toaleta taki dosyć duży, spory kloc. No, z praktyki moich znajomych wiem, że jest to idealny wybór, jeśli chodzi o toaletę separacyjną. Jest to idealny wybór dla ludzi, którzy planują zamieszkać w kamperze. Jednak w moim przypadku okazało się, że finalnie toaleta była za duża do mojego projektu. No i dość w sumie ciasnego sprintera. Po prostu nówka sztuka czeka sobie od zakupu, aż zacznę budowę kolejnego kampera dla nas, w którym od początku umieszczę taką toaletę w projekcie, no i to będzie wtedy z górki. No chyba, że pójdzie do jednego klienta. Mam aktualnie plany budowy kolejnych kamperów i możliwe, że w tym roku. No bo chętnych na profesjonalną zabudowę jest wielu, a ja też bym znów coś zbudował. Chcę to połączyć też z budową naszego kolejnego domku i wtedy obecny będzie przy okazji na sprzedaż. Obecny kamper, w którym mieszkamy już 3 lata. Wtedy będę musiał ogarnąć budowę nie tylko jednego kampera, ale mam w tej chwili praktycznie wszystko wstępnie dogadane wraz z lokalizacją. Jeśli ruszę z tematem w tym roku, to będę miał jeszcze miejsce na jednego, maks 2 klientów w tym roku. Czyli obecny byłby na sprzedaż w okolicach wakacji lub nawet troszkę po, a zamawiane w zależności od wyposażenia i zaawansowania projektu końcem roku lub początkiem kolejnego roku. Takie 3 pieczenie na jednym ogniu. Tak więc jeśli ktoś rozważa profesjonalną budowę, to kontaktujcie się ze mną i przedyskutujemy szczegóły. Oczywiście najlepiej chyba tam prywatnie niż może tam pod komentarze tutaj pod filmem. Zresztą będziecie wiedzieli, jak się skontaktować. Ale będąc przy łazience, to muszę jeszcze wspomnieć oczywiście o prysznicu. Jeśli jest to łączona przestrzeń z toaletą, to cała zabawa to po prostu kupienie odpowiedniego brodzika, kompatybilnego z naszym modelem toalety i to wszystko. No i oczywiście ściany. Można też pójść o krok dalej i dla kabiny prysznicowej wykroić osobną przestrzeń. Wtedy unikniemy ciągłego wycierania całej łazienki po każdym prysznicu. Jest to oczywiście zdecydowanie lepsze rozwiązanie, ale zjada, że tak powiem, więcej przestrzeni. Ja ugryzłem temat przestrzeni łazienki w moich 2 ostatnich projektach w ten sposób, że zbudowałem szafy, które na czas nieużywania łazienki po prostu wjeżdżają w przestrzeń łazienki i mamy dzięki temu jakby szafę i kibelko łazienkę. Potocznie nazywam to kibloszafa.
I to rozwiązanie sprawdza się od początku w obu kamperach, czyli od 2018 roku. Planowałem je również zastosować w moim pierwszym kamperze, gdy budowałem go, ale niestety tam wynikły pewne problemy techniczne. I u mnie był taki układ, że brodzik z toaletą musiałbym zamienić, aby ta szafa mogła się wysuwać. No i tam był taki problem techniczny, musiałbym wycinać część nośną bocznej ściany kampera. Nie chciałem tego robić, więc po prostu zrobienie wysuwanej szafy stało się praktycznie niemożliwe. No, wspominałem o tym też na blogu i forum w 2014 roku, tam w którymś z wpisów. No i można to ewentualnie sobie znaleźć i odczytać. Może wrzucę gdzieś tam link w komentarzach. Zobaczymy. Temat kuchni jest również bardzo indywidualny, ale jeśli przygotowujecie posiłki sami, to warto pomyśleć o kuchni jak największej, co znów w naszej ograniczonej przestrzeni małego domku musi być kompromisem. Ale ja to rozwiązałem od początku na kilka sposobów, bo w sumie zbudowałem kilka kamperów, więc mam kilka rozwiązań przetestowanych. Z reguły każdy buduje kuchnię przy drzwiach wejściowych. W tym można powiedzieć, że większość producentów, nawet znanych firm, tak robi. No, ja zrobiłem tak i w poprzednich kamperach, no i plus dodatkowo blaty robocze, ale dopiero zabudowa kuchni wewnątrz kampera okazała się strzałem w dziesiątkę. Nie ma kompletnie problemu z komunikacją między fotelami a kuchnią, jeśli ktoś chce przejść czy wyjść. Po prostu kuchnia, która nie jest przy wejściu, wyeliminowała całkowicie problemy przygotowywania posiłków czy nawet większego gotowania. Co innego chyba, że ktoś mieszka sam, no to nie ma problemu. No ale jeżeli mieszkamy więcej niż jednego człowieka, no to często jest ktoś chce tak tu przejść, tu wyjść i robi się troszeczkę taki bałagan przy gotowaniu. Taką kuchnię mam w obecnym sprinterze, a dodatkowo wysuwany blat roboczy jeszcze ułatwił temat. Mogę spokojnie przygotowywać w tej chwili posiłki nawet dla 4 czy 6, 8 ludzi. Dodatkowo nawet w dni deszczowe, przebywając w czwórkę w naszym kamperze, na przykład ktoś nas odwiedza, bez problemu mogę spokojnie gotować w tej części tam tylnej, bardziej wewnętrznej, a wszyscy wygodnie siedzą sobie w salonie w przedniej części kampera. Nikomu nie jeżdżę tyłkiem po twarzy w tak zwanym drugim rzędzie, jak gotuję. Niebawem zrobię film z wnętrzem obecnego kampera, bo cały czas się do tego przygotowuję, ale wcześniej padła mi kamera, teraz mam nową, ale nadrabiam zaległości, no i ciągle nie ma czasu przy okazji na tych wakacjach. No ale w końcu trzeba będzie to nagrać. No i to zrobię. Mam to bardzo, bardzo w szybkich planach. Tym bardziej, jeśli rozważam budowę kolejnego domku dla Was, no i sprzedaż obecnego, no to muszę Wam pokazać po prostu, jak obecny kamper wygląda i jakie rozwiązania zastosowałem i jakie tutaj mam pomysły użyte i co się sprawdziło i co jest wygodne i tak dalej. W każdym razie, no, na pewno będzie o tym film i na pewno wszystko zaprezentuję szczegółowo, jeżeli chodzi o obecnego kampera. Temat łóżka jest według mnie jednym z najważniejszych, bo w łóżku będziemy przebywać minimum 1/3 życia w kamperze. Jeśli źle zaprojektujemy nasze spanie i jeśli wymiary łóżka będą ograniczone, jeśli materac będzie niewygodny, to o ile ktoś jedzie na 2-tygodniowe wakacje i jakoś to przeżyje, już nie będę mówił, że może to przeżyć również z radością wyskokową. O tyle, jeśli chcecie zamieszkać w kamperze, to wyrko musi być super wygodne i odpowiednio duże. Jeśli nie chcecie znienawidzić waszego kampera i szybko próbować go sprzedać, to materac musi być super wygodny, a łóżko koniecznie musi być dłuższe niż wasz wzrost. To są podstawy. Bo jaka jest różnica, jeśli w domu macie też taki rozmiar łóżka, jaki planujecie sobie zbudować w kamperze?
O ile w domu, nawet na czasem za krótkim łóżku, nogi na przykład mogą Wam wystawać, o tyle w kamperze to raczej ściana z Wami wygra i możecie się nawet nabawić jakiejś kontuzji, którą będziecie chcieli na przykład leczyć u lekarzy, bo niejednokrotnie nikt tego nie powiąże z łóżkiem, przynajmniej na początku, że przyczyna będzie aż tak błaha, że wręcz nieprawdopodobna. Tu niscy ludzie mają łatwiej. Można powiedzieć, że jak ktoś jest bardzo niski, jakimś, nie będę mówił konusem, no to wręcz problem nie wystąpi i może nawet o nim w ogóle nie pomyśleć. No i takich ludzi może to nawet nie dotyczyć. Niestety wysocy ludzie mają w tym wypadku no trochę bardziej bip. Wiecie o co chodzi. Wspominałem już o tym i będę przypominał. Zdrowie i zdrowy sen to podstawa bezstresowego życia. No a jeżeli ktoś chce wyruszyć kamperem na długi wyjazd i sobie żyć bezstresowo, no to dlaczego ma sobie sam na własne życzenie zamawiać na przykład jakieś kontuzje i jakieś inne problemy zdrowotne. Także tu jest ważna sprawa, aby nasze łóżko to było jedno z wygodniejszych miejsc w naszym kamperze. Jeśli chodzi o temat hydrauliki, to jest to dość prosty temat. Na pewno prostszy niż temat elektryki, ale i tak pewne podstawy są ważne. Przede wszystkim musicie zadecydować, jaki układ wolicie zamontować. Czy bezciśnieniowy z pompą zanurzeniową w zbiorniku głównym, czy jednak układ ciśnieniowy, przy którym można zastosować standardowe domowe krany, których wybór jest przeogromny. W każdym sklepie, czasem nawet spożywczym. Śmiejecie się? Czy Lidl to nie jest sklep spożywczy, bo ja tam krany i prysznice widziałem. Tak więc jeśli wybierzecie układ ciśnieniowy, to taki kran z Lidla też będzie pasował. Na plus układ z kolei bezciśnieniowy jest dużo łatwiejszy w montażu, bo po prostu kładziemy rurki, trójniki i nawet nie musimy się przejmować faktem, że woda w bojlerze podczas podgrzewania się rozszerza, bo można nie dawać zaworu jednokierunkowego i praktycznie koniec wykładu na temat montażu takiej instalacji. Woda poleci, gdy tylko otworzymy kran, który przy okazji załączy pompę swoim takim włącznikiem, mikrowłącznikiem wewnątrz właśnie takiego specjalnego kranu. No to jest minus, że krany muszą być takie dedykowane, kamperowe, przyczepkowe. One są najczęściej plastik pomalowany chromowaną farbką. No i to jest wada, bo one się często psują, no i to jest problem trochę z tymi kranami. Natomiast no, nie ma problemu z taką instalacją. Wystarczy ją dobrze poskręcać. Nie mamy ciśnienia w takiej instalacji, więc można powiedzieć, że jakieś niespodziewane wycieki to już musimy być naprawdę złe zrządzenie losu. Nie wiem, fabrycznie pęknięty trójnik, którego to pęknięcia na przykład nie zauważyliśmy przy montażu lub sami na przykład za mocno zacisnęliśmy jakąś opaskę i coś tam chrupnęło. I to takie, można powiedzieć, sporadyczne sytuacje. No jeżeli natomiast chodzi o układ ciśnieniowy, no to tu mamy trochę większy problem, no bo wszystko musi być zrobione porządnie, wszystkie połączenia już muszą być troszkę lepiej zrobione. Oczywiście nie mówię, że te bezciśnieniowe mają być gorzej zrobione, ale chodzi o to, że musimy tutaj jednak zwrócić uwagę, bo w układzie mamy cały czas ciśnienie i pompa po prostu utrzymując ciśnienie w układzie dopompuje nam do układu wodę, jeżeli ciśnienie spadnie, na przykład otwierając kran lub gdy mamy jakiś wyciek. No oczywiście z wyciekami to jest tak, że stosując naprawdę takie podstawy z hydrauliki i zrobiąc wszystko dobrze, nie ma szans na jakieś wycieki. Natomiast dodatkowo, jeśli wybierzemy układ ciśnieniowy, no i no, będzie nasz ten system trochę bardziej skomplikowany. No i o plusach takich poza tymi kranami, które można kupić praktycznie w każdym markecie i one są jednak dużo lepszej jakości niż te kamperowe plastikowe,
Tu można opowiadać i opowiadać, ale jednym z plusów będzie jeszcze możliwość w takim układzie ciśnieniowym, bo ten układ przypomina trochę układ takiego hydrauliki domowej, będzie możliwość do kupienia domowego systemu filtrowania wody, na przykład jakiejś osmozy lub Brity, zestawu Brity z tego modelu P1000. I to dzięki temu nie będziemy musieli później się ciągle bawić w szukanie jakiejś wody pitnej, gdzieś kupowanie jakichś butli i tak dalej. No jest to duża wygoda. O hydraulice będzie oczywiście standardowo cały blog, więc będziecie jeszcze mogli nie tylko wybrać, ale i skopiować moje pomysły. Ja zawsze praktycznie staram się zalecać układ ciśnieniowy jako ten, aczkolwiek przetestowałem w moich kamperach, w jednym kamperze miałem układ bezciśnieniowy i powiem szczerze, że też się to sprawdziło, jednak no, stało się to, co się miało stać. Nie minął miesiąc, jak łamałem kran i musiałem kupować nowy. Także jeżeli chodzi o tutaj różnice w układach, no to układ ciśnieniowy jest według mnie trochę bardziej taki odporny na użytkowanie takie całoroczne niż taki bezciśnieniowy z racji właśnie delikatności kranów. No ale no, o tym będę oczywiście opowiadał w osobnym bloku, no i wtedy będziecie mogli łatwiej sobie zdecydować, co u siebie zastosować. Ten dział jest chyba największą frajdą dla mnie, ale z praktyki wiem, że jednym z trudniejszych tematów dla większości ludzi. I o ile z gazem jest tak, że nawet jeśli ktoś się nie zna i nie jest fachowcem, to w razie błędów będzie czuł gaz. No chyba że stracił węch w ostatnich 3 latach. O tyle w elektryce nie widać popełnionych błędów, aż do momentu wystąpienia problemów, czasem dużych problemów. Tu, zaczynając od akumulatorów i wyboru właściwych dla siebie, czy to z palety kwasowo-ołowiowych, czy litowych, poprzez wszystkie bezpieczniki, odcięcia awaryjne, przekaźniki separujące, trzeba jeszcze dobrać wszystkie kable o odpowiednim dla przepływających prądów przekroju, później kolejne bezpieczniki i kolejne kable do każdego odbiornika. No i oczywiście o odpowiednim przekroju. Jeśli tu popełnicie błędy, to może się skończyć nawet pożarem. Dziś niestety nie można być do końca pewnym, nawet gdy kupuje się komponenty z hurtowni, bo zdarza się, że nie zawsze miedź to miedź i czasem jest tak, że nie ma 100% miedzi w miedzi, a my nawet opierając się na wiedzy, jakie przekroje zastosować, możemy się czasem zdziwić, że spadki napięć są inne niż obliczone i przewidywane. No cóż, w takim świecie żyjemy, że trzeba wszystko weryfikować. O elektryce planuję zrobić cały blok w kilku częściach, bo nie da się wszystkiego, nie tylko w jednej części tutaj odcinka powiedzieć, ale nawet w jednym całym odcinku. No chyba, że będzie trwał kilka godzin, no tylko, ale kto by to tylko oglądał, to by to oglądał, taki tasiemiec. Bo zakres elektryki będzie obejmował wszystkie kable, odpowiednio dobrane akumulatory, przetworniki napięcia, jak na przykład przetwornice czy ładowarki, no ale również kontrolery do paneli solarnych i całą elektronikę, która będzie czuwać, aby to wszystko działało jak należy. Dodatkowo, jeśli planujemy sporo odbiorników, to instalacja będzie co najmniej podwójna. Mam tu na myśli to, że instalacja będzie 230V bazująca na przetwornicę, no bo jeżeli jesteśmy niezależni, no to głównie przetwornica będzie generowała nam napięcie 230V. No i tu zalecam jedynie przetwornicę tak zwany pełny sinus, no ale będzie też instalacja 12V. No i może się też zdarzyć czasami, co ja stosuję, że pojawia się jeszcze jakaś instalacja z innym napięciem, ale o tym szerzej będę opowiadał w bloku o elektryce. Jak każdy temat, również i ten nie jest bez możliwości wyboru urządzeń i paliwa do naszego systemu. Na rynku mamy urządzenia oparte o zasilanie gazem LPG, których ja nie stosuję z racji wymuszenia instalacji kolejnego paliwa, a bardziej zbiorników do kolejnego paliwa, czyli gazu LPG. O ile planujecie spędzać zimy w bardzo ciepłych częściach świata i ogrzewanie będzie włączane sporadycznie, o tyle jeśli dopadnie Was zimno i ogrzewanie będzie musiało pracować wiele dni, to piec będzie potrzebował bardzo dużych ilości gazu,
a to oznacza albo duży zbiornik dodatkowy poza naszym głównym zbiornikiem paliwa do silnika lub kilka butli, albo częste wyjazdy do stacji wymiany lub napełniania butli. To zawsze trochę psuje plany albo dobry humor. Zwłaszcza w innych krajach, gdy każdy kraj ma swoje własne złącza do takiego tankowania lub inne problemy z tym związane. Lepiej by byłoby być jednak bardziej niezależnym i mieć wszystko w dupie, że tak powiem, no ale z gazem no tak się nie do końca da. Ja zdecydowanie wolę rozwiązania oparte o paliwo diesel, czyli wszelkie piece typu Webasto, Eberspracher czy inne, np. rosyjski Planar lub chińskie klony. Przez ostatnie 5 lat testowałem kilka piecy chińskich, a przez poprzednie 5 lat piece markowe Webasto, w tym Thermotop i Airtop, czyli wodne i powietrzne. No i co mogę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony pracą chińskich piecyków. Jeśli nie kupujemy najtańszego możliwego pieca prosto z Chin, a bardziej gdzieś od dystrybutora europejskiego trochę drożej z gwarancją, to jeśli chodzi o moje 5 lat używania piecy, cały czas, to jak było zimno, to miałem tylko jedną, nawet nie awarię, ale niedogodność, a mianowicie po chyba 2 latach silnik w jednym piecu zaczął troszkę głośniej pracować, a bardziej łożysko w nim i musiałem wymienić wentylatory wraz z tym silniczkiem. Koszt tam był znikomy, można by powiedzieć, i no pomijam tutaj najmniejszą też niedogodność występującą zaraz po instalacji nowego chińskiego pieca, a mianowicie mam tu na myśli zapach takiego przypalonego ryżu, bo po jednym lub kilku pierwszych uruchomieniach problem znika bezpowrotnie. No chyba że lubicie sushi i wpadnie Wam trochę ryżu do wylotu pieca, no to może zapach znów wrócić. Dodatkowym plusem jest to, że chińskie piece są zdecydowanie cichsze niż nawet Airtop marki Webasto, a na pewno mniej prądożerne. Robiłem takie porównywania i ryż wygrywa. Chociaż z drugiej strony Webasto też produkują w Chinach, tak więc no sami rozumiecie może. No ale chińskie klony, o których tu mówię, tak przy okazji są przynajmniej dużo tańsze, czyli no poza ryżem same plusy. Jeśli natomiast chodzi o wodne termotopy, no to miałem chyba najwięcej awarii z tym piecem. Raz padła płyta główna, to było w pierwszym kamperze, później pompa wodna obiegowa, przestała pchać ciecz, piec się resetował, bo się przegrzewał, musiałem kupić nową pompę. Z kolejnych awarii to jeszcze były błędy w obliczeniach w moim pierwszym kamperze dotyczące instalacji ogrzewania podłogowego i boilera. Po prostu wyliczenia ze wzorów lekko się rozjechały z rzeczywistością i musiałem zrobić mały upgrade w instalacji, dokładając mały zbiorniczek wyrównawczy, który rozwiązał wszystkie problemy. Korzyścią wtedy, no to był pierwszy kamper, projekt z 10 lat temu. Korzyścią natomiast było ogrzewanie podłogowe w nim, no ale były i minusy takiego rozwiązania. Jedna sprawa, że temat ogrzewania nie jest jeszcze wyczerpany, no i też oczywiście zasługuje na osobny film. Tak więc warto oczywiście zrobić subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i poklikać co tam trzeba, abyście nie przegapili kolejnych filmów. Salon, a może w sumie bardziej salonik. W kamperze można zaprojektować kawałek salonu, aby można było w niepogodne dni usiąść nawet w kilku ludziów i miło spędzić czas. Aby to miało sens, warto, jak wcześniej wspomniałem, pomyśleć o obracanych fotelach przednich i opcjonalnie jakiejś sofie lub mini sofie, nawet jeśli nie planujecie montować więcej foteli z pasami niż 2, 3, 3. Wraz ze stolikiem da to możliwość, aby usiąść na przykład w 4 lub więcej człowieków. Ja w każdym kamperze celowałem na starcie w fotele obracane. Jest to wygodne, moim zdaniem. Można też zaprojektować kampera tak, że zamiast salonu w przedniej części kampera zastosować pomysł ze składanym łóżkiem w sofy lub tak zwaną podkowę w tylnej części kampera i dzięki temu zrobić dość spory salon. Coś takiego miałem w pierwszym kamperze. Minusem była konieczność składania i rozkładania takiego łóżka codziennie i po 5 latach mieszkania w takim kamperze z takim rozwiązaniem naliczyłem grubo ponad 1000 czy 1500 złożeń i rozłożeń łóżka.
Dla leniwych pomysł nietrafiony, ale z drugiej strony, no zawsze to trochę ruchu jakby nie było. Kolejnym minusem było tylko jedno przejście w tej mojej podkowie, czyli aby ostatni siedzący na takiej sofie człowiek mógł wyjść, no wszyscy musieli ruszyć dupy. No, ale jeśli planujecie waszego kampera na przykład tylko dla dwójki, to można powiedzieć, że każde rozwiązanie będzie dobre i salon z przodu, i salon z tyłu. Tutaj sami sobie musicie zdecydować, co będzie lepsze. A w większej bazie to i ze sprytniejszym projektem można zrobić nawet 2 salony i 2 łóżka. Wtedy można nawet mieć jakby trochę prywatności, zwłaszcza gdy jedno z was na przykład planuje pracę zdalną, jeżeli jest z was dwoje. Wtedy też dobre mogło być mini biuro. Coś takiego miałem w pierwszym kamperze, ale praca zdalna średnio mnie interesowała, więc nie kontynuowałem tego rozwiązania w kolejnych kamperach. Wszystko zależy od tego, czego oczekujecie od swojego mobilnego domku, waszego budżetu oraz wymagań. Ale trzeba pamiętać o jednym. Każdy wkręt waży, każda listewka waży, każdy zawias waży. Im bardziej skomplikowany projekt, tym więcej materiałów, więcej pracy i większa waga. Czy o kosztach wspominałem? Aby nasz dom wyglądał jak dom, dobrze nawet na samym początku już przemyśleć temat wykończenia naszych ścian, mebli itd. Jeśli chcecie czuć się komfortowo, cieszyć oczy pięknym projektem, cieszyć serce i kieszeń samowystarczalnością, niezawodnością, to wszystko trzeba przemyśleć wiele razy. Ściany z desek też mogą być i tak można żyć. Kurtkę można powiesić na gwoździu albo na ładnym wieszaczku. Kurtce to wisi, ale czy wam też to wisi? I czy nie będziecie się wstydzili pokazać waszego domku sąsiadom, którzy będą chcieli obejrzeć wasze dzieło? Bo jeśli chcecie, aby kamper nie tylko był profesjonalny od strony rozwiązań technicznych, które akurat jak zawsze powtarzam są często mało widoczne, ale i wyglądał profesjonalnie, to warto używać materiałów wykończeniowych dobrej jakości. Dodatkowo warto pomyśleć o materiałach, które zapewnią trochę optycznie wrażenie, jakbyśmy żyli w domu, a nie w drewnianej puszce. No ja na przykład bardzo lubię tapety z cegłami w jakichś jasnych odcieniach. Tak jest, że one imitują trochę jakby murowane ściany, a jasne kolory dodatkowo powiększają przestrzeń i tak sprytnie już dość zaprojektowaną, jeżeli chodzi o pewne kształty mebli czy ścian. U mnie się to sprawdza. Ja zawsze nie tylko zalecam, ale też w każdym projektowanym i budowanym przeze mnie kamperze stosuję jednolite materiały na wszystkie sofy, fotele, siedzenia, materace na łóżku. Wszystkie ściany są wykończone, a meble dopasowane kolorystycznie wedle gustu. Nasze kampery odwiedziły już tysiące spotkanych ludzi i praktycznie zawsze się podobały i nawet zdarzało się, że wręcz ktoś chciał kupić, zwłaszcza gdy poza wyglądem zaprezentowałem wszystkie rozwiązania i wyposażenie. Jeżeli chodzi nie tylko o samo wykończenie, ale i projekt i całokształt, no zdarza się, że czasami ktoś stosuje ciemne meble, ciemną kolorystykę, projekt jest ciasny i ma się takie wrażenie, że wchodzi się wręcz do trumny. No, to nie jest dobre rozwiązanie i dobrze o tym pomyśleć, bo jeżeli mamy w takim mobilnym domu spędzić miesiące czy jeszcze dłuższy czas, to warto jednak tak zaprojektować naszego kampera, jeżeli chodzi o przestrzeń i tak dobrać materiały i kolorystykę, abyśmy czuli się komfortowo przez długi czas i nie chcieli uciekać z tego naszego kampera. To jest temat, który też warto wziąć pod uwagę, tym bardziej, że praktycznie wszystkie nowe kampery firmowe nie mają żadnych zabezpieczeń. Większość kamperów można otworzyć niemal śrubokrętem, bo zameczki w bocznych drzwiach to jest często żart, a przy okazji nie pisknie nawet jeden alarm, bo nic nie ma w standardzie. Ale jak wspomniałem wielokrotnie, firmowe kampery są projektowane przez księgowych, a nie inżynierów. Dodatkowo wiele małych firm produkujących pojedyncze sztuki kamperów wykonuje kampery też nie zawsze zaprojektowane w trafiony sposób, bo też zaczynają iść na masówkę. A na pewno rzadkością są też zabezpieczenia, które są dodatkową pracą
i kosztami. Pomijam też tutaj wiedzę z tego zakresu. Ja w tym temacie nie zdradzam sekretów, bo od 30 lat zajmuję się również montażem zabezpieczeń, aktualnie głównie u spotykanych podróżników z wszystkich krajów, no a wcześniej w domach, pojazdach, chociaż zdradzę Wam trochę sekretów w dedykowanym odcinku, ale jedno jest pewne, nawet jeśli nie obawiamy się czegokolwiek, warto mieć jakieś zabezpieczenia z co najmniej dwóch powodów, bo po pierwsze, nasz kamper to nasz dom i nie jest miło, gdy ktoś bez zaproszenia by się po nim panoszył, zwłaszcza jak nas nie ma w domu. No a po drugie jednak zawsze to się smaczniej śpi, gdy wiemy, że jakaś dedykowana i projektowana indywidualnie elektronika, a nie standardowa, czuwa nad nami jak gospodarz domu i nie daje zrobić krzywdy nikomu. Bardzo lubię ten serial, ciekawe czy zgadniecie jaki chodzi. Także zabezpieczenia to jest też ważny temat i o tym będziemy niedługo oczywiście rozmawiać, a ja zaprezentuję kilka rozwiązań, które można zastosować albo kilka pomysłów. No i teraz najważniejsze na koniec. Na koniec, bo niestety nawet w takim dłuższym odcinku i niby w pigułce, to jednak nie da się opowiedzieć o wszystkim i muszę Wam powiedzieć ważną rzecz. Jeśli planujecie zbudować swój dom, to już nie tylko oglądajcie kolejne filmy, ale tak bardziej dla siebie. Zróbcie wszystko w tych swoich domkach z pasją. Tylko wtedy dadzą one wiele radości. Gwarantuję, że będą chwile zawahania. Chwile, gdy będziecie może nawet chcieli tym wszystkim jak ten pi, ale gdy w końcu skończycie swoje budowy i zrobicie to zgodnie z wszystkimi radami, jakimi się z Wami dzielę i przy okazji popełniając najmniej jak to możliwe błędów, będziecie z tych domków swoich dumni, nie tylko przez kilka tygodni, ale i latami. Ja do dziś jestem bardzo dumny, nawet z mojego pierwszego kampera, którego uważam za bardzo udanego i bardzo przemyślanego, nie mówiąc o obecnym, bo w końcu jakby nie było, pierwszego kampera miałem aż 6 lat, mieszkałem w nim 5 lat, kolejne lata w kolejnych kamperach, w obecnym mieszkamy już praktycznie 3 lata. I jeśli mam być szczery, to nawet po takim czasie, gdy mnie ktoś zapyta, co bym zmienił, to tu już naprawdę nie ma co ulepszać i zmieniać. No może przydałby się 4x4 napęd albo chociaż blokada tylnego mostu, no ale to jest mechanika. Zawsze mogę to zrobić. No jeżeli chodzi o kampera, to no, nie za bardzo widzę praktycznie nic na liście. A tego, jeśli położyłby tak rękę na sercu albo miał przysiąc, no niewielu budujących kampery, nawet komercyjnie, mogłoby powiedzieć. Bo po prostu jeśli gdzieś ktoś pojedzie, to sporadycznie, albo czasem na weekend, a nawet spotkałem się z takim przypadkiem, że właściciel francuskiej jednej firmy, nie będę nazwy podawał, która produkuje kampery 4x4, wręcz sam powiedział, że on w weekendy rzuca wszystko w pizdu i chce odpocząć od tematu firmy i kamperów, bo nie może na nie patrzeć. No jeśli klient takie coś słyszy, to według mnie powinien zrobić jedno. To samo, co robił Forrest Gump. Run. Spierniczać z takiej firmy i poszukać takiej, gdzie ktoś, kto projektuje i buduje kampery, również nie tylko o nich gada lub zdjęcia czy filmy montuje specjalnie dedykowane, ale również je użytkuje i to nie tylko sporadycznie w weekendy, a po weekendzie wszystko się sprawdziło, wszystko działa, wody nie brakło. No ale tak przetestował naprawdę wiele z tych rozwiązań, które stosuje w budowanych kamperach. No i niejednokrotnie, i to w każdych warunkach, i zimowych, i letnich. No i pytanie zadać takiemu komuś, czy pomieszkał w takim kamperze na przykład w zimie przy minus 15 przez tydzień i wtedy macie obraz, który Wam jasno pokazuje, czy ktoś ma pojęcie o tym, co buduje, czy tylko buduje dla pieniędzy. No i jeśli znacie kogoś takiego, no to możecie jeszcze zaryzykować kupno kampera w takiej firmie oczywiście. No i teraz oczywiście nadal podchodząc do tematu z taką nutką zawsze braku zaufania. No i pytaniami o wiele szczegółów.
o których ja wspominam, bo jako praktyk mogę o kamperach i rozwiązaniach rozmawiać bez końca, godzinami. A wy, jeśli nie chcecie znienawidzić swojego mobilnego domu albo robić w nim jakichś przeróbek albo ulepszeń, praktycznie chwilę po zakupie czy tam zbudowaniu czy tam zaraz pierwszym wyjeździe, no to musicie przede wszystkim sami wiedzieć, czego chcecie. Wiedzieć, co oferuje taki producent i porównać jedno z drugim. A na koniec nie szukać najniższej ceny, bo taniej jest z reguły 2 razy droższe, a w przypadku domu, a kamper to dom, to może być i jeszcze mniej korzystnie. Zapraszam do kolejnych odcinków, a po tym to w sumie najlepiej zacząć oglądanie od części pierwszej albo według listy, bo takie było założenie, że ten odcinek to będzie taki odcinek zerowy, czyli wstęp, ogólnie taka pigułka, a później będzie jeszcze spis treści do filmów, no i lecimy później z częściami tak po kolei. No ale nie wyszło tak, no tak wyszło, że w sumie po kolei wrzucane na YouTube nie były i raczej nie do końca będą, bo pewne tematy chcę przyspieszyć, a mniej ważne będą później dorzucane. No ale czy musi być po kolei? Zdrawiam wszystkich i zapraszam wkrótce.